Siemka, ja jestem Adacho i dzisiaj mam dla Was omówienie pokrótce odcinka 123 serii Dragon Ball Super. Kilka słów na temat przyszłego odcinka, kilka słów na temat nowej formy Vegety, co o tym uważam. Chciałbym Was z góry przeprosić za mój głos, dlatego że jestem trochę chory i dzisiejszy film może być odrobinę krótszy, ale na wczorajszym live byłem proszony o to, żebym coś tam dla Was wrzucił, więc tak jak już wcześniej mówiłem, po odcinkach będę starał się wrzucać takie przemyślenia. Zwłaszcza, że wczorajszy odcinek nie był odcinkiem, obok którego można przejść obojętnie. Vegeta w końcu dostał nową formę. Odnośnie tego też się wypowiem, jednak chciałbym bardziej chronologicznie zająć się tym, co się działo w odcinku. Ustosunkować się do tego, jak została przedstawiona chociażby to wahanie Gohana, które tak mocno było uwypuklane w opisach spoilerach odnośnie 123 odcinka, bo wiemy, że mówili, że Gohan zwątpi i straci szansę na pokonanie Toppo, a widzieliśmy, że to wcale nie było aż tak negatywnie dla Gohana przedstawione. Po prostu w zasadzie, kiedy 17 android go unieruchomił, to Gohan nie zastanawiał się ani sekundy. Potem dopiero, gdy Toppo go 17 się zasłonił, to Gohan przestał atakować, ale to wątpię, czy to miało duży wpływ na rezultat tego wszystkiego. Tak czy inaczej, przejdźmy może od początku, bo wyrwałem tutaj z kontekstu całą tę wypowiedź. Powiem tak, że jak bardzo na początku postać Zeno mogła się nie podobać, mogła denerwować tymi swoimi wstawkami. Łaku, łaku, doki, doki. Tak, teraz trzeba oddać twórcom, że to jak naśladował Jirena we wczorajszym odcinku, no to ja się zaśmiałem na głos. Sensio. Nemure. Seisio! Nemure! Swoją drogą szachmat, fani Goku. Jiren nie nazwał Goku wojownikiem, dopiero Vegetę uhonorował czymś takim tytułem, także fakty mówią same za siebie, przykro mi. Ludzie zastanawiali się też, dlaczego Frieza daje się tak poniewierać Dyspo. Są dwie odpowiedzi. Jedna jest oficjalna, druga jest nieoficjalna. Może zacznę od tej oficjalnej, jako że wszyscy ją widzieli. Oficjalna odpowiedź jest taka, że Dyspo jest po prostu szybki i Frieza się nie przetransformował. To, że Frieza został wgnieciony w skałę i Dyspo zrobił mu tam ora, ora, ora. Wiecie, to można zakwalifikować tak samo jak to, że jak wtedy Frieza uratował Goku, kopiąc go z powrotem na ścianę, na arenę. Goku powiedział, że takie kopnięcie dla niego jest jak załaskotanie, czy nawet nie pamiętam jak on powiedział, ale wiadomo o co chodzi. Także to jest po prostu oficjalne wytłumaczenie, że Dyspo może nie jest najsilniejszy, może jest najszybszy, ale nie jest aż taki silny. Także zobaczymy, jak ta walka się będzie toczyć, do tego też jeszcze dojdę. A nieoficjalne wytłumaczenie jest takie, dlaczego Dyspo tak sobie dobrze radził z Freezą. Pamiętacie tę strategię z mangi? Zresztą ona też była użyta w anime, tylko że w mandze przez Vegeta, w anime przez Goku. Gdy walczyli będąc przemienieni w Super Saiyana Goda, czyli tego z czerwonymi włosami, a w momencie uderzenia przemieniali się w Blue, co zwiększało ich moc. W momencie uderzenia, a przez to, że byli cały czas w czerwonej formie, nie zużywali aż tak szybko swojej energii, swojej kondycji. Tak samo robi Dyspo. Dyspo używa swojej szybkości jako królik, a w momencie uderzenia przemienia się w konia. I to było widać dzisiaj w jednym kadrze. Wczoraj się śmialiśmy z tego na live. Mogę Wam wrzucić tutaj jakiś tam wycinek z live'a, gdzie rysowałem ten kadr w Paincie na live w celu zobaczenia, jakie duże szanse mam na to, żeby zostać zatrudnionym w tej, ale to już taka dygresja. To jest skończone dzieło. No zobacz. Mój jest nawet lepszy. Dobra, przechodząc dalej, o Gohanie i 17 już powiedziałem. Dalej mieliśmy walkę Goku z Vegetą i trzeba przyznać, że mimo tego, że Goku jest idiotą, ma naprawdę genialne pomysły. Co prawda ten pomysł z ukrytymi Kenzanami, żeby podciąć teren, był zapożyczony od Krillana, ale był on użyty w idealnym momencie i zapomniałem w ogóle o czymś takim, także chwała scenarzystom za coś takiego. Jednak pomysł z minami bardzo mi się podobał. To, że one w zasadzie nie zraniły Jirena. Jiren podskoczył w zasadzie przy już pierwszej eksplozji, więc nie wiemy jakie obrażenia otrzymałby, gdyby w tej swojej, powiedzmy,
w skrócie myślowym formie, bez aury, jakie obrażenia by otrzymał, bo wiemy potem, że kiedy już się spower-upował, włączył tę aurę i pokazał zalążek swojej prawdziwej siły, to przeszedł przez te miny jak przez pole ziemniaków. Jednak no, nie można odmówić, że to był bardzo fajny pomysł z tymi minami. Ogólnie walka była dobra. Jedyne czego żałuję, to jak została przeprowadzona transformacja Vegety, ale jako fan Vegety nigdy nie będę zadowolony do końca, ale o tym też za chwileczkę. Jeszcze zapomniałem dodać o najlepszym momencie odcinka, kiedy Top pozkleił, wychodząc z dymu, skleił soczystego daba. Nie wiem, czy widzieliście minę Belmoda, kiedy zobaczył, jak Jiren spada z areny. To też jest mina, która powinna chyba być miniaturką wszystkich YouTube'owych filmów. I też nie wpadliście na coś takiego, że w ogóle też swoją drogą bardzo mi się podobało, kiedy podłoga pod Jirenem zaczęła się zapadać, Goku jeszcze dodatkowo kopnął go w dół, unikając przy okazji tego ataku Jirena. To było też bardzo spektakularne, bardzo efektowne i bardzo efektywne, ale nie wiem, czy też nie pomyśleliście sobie, że fajnie by było jeszcze jakby dodatkowo użył Kamehameha w dół, żeby te wszystkie kamienie zniszczyć. Wtedy Jiren raczej miałby dużo mniejsze szanse, żeby powrócić, ale no wiadomo, że jest to też kwestia fabuły, żeby on wrócił. Nie ma tutaj co logicznie rozpatrywać wszystkich możliwości, bo gdyby logicznie rozpatrywać wszystkie możliwości, można byłoby zrobić tak, że dajmy na to, no dobra, 17 nie, bo 17 energii nie można wyczuć, ale ktoś jeszcze, na przykład Piccolo, jeśli jeszcze byłby na turnieju, jeśli byłby w walce, mógłby wyskoczyć poza arenę, Goku mógłby się przetransportować, tepnąć Instant Transmission do Jirena, złapać go, tepnąć się do Piccolo z Jirenem by spadli, albo na przykład jeszcze jakby mógł złapać w tym czasie Piccolo i tepnąć się z Piccolo do kogoś na arenie i co. Także no nie ma co tutaj logicznie rozpatrywać tego, bo liczy się show, no to jest dobra, to jest dobry wniosek. Był fragment odcinka, w którym kadry były rysowane chyba przez Naokiego Tatę, mimo że on nie był tam zapisany jako jakiś główny animator, ale nikt nie rysuje tak jak on, na szczęście, Także nie obyło się i bez takiego fajnego kadru. Ktoś dzisiaj na snapchatowej grupie wysłał fajnego mema, że Goku jest w skateparku. No to jest taka dobra poza na mema. Przechodząc do tej siły Jirena, wydaje mi się, że byłbym zawiedziony, gdyby Jiren nie wygrał. Powiem tak, jeśli miałbym stawiać na to, kto wygra turniej, powiedziałbym, że zrobi to albo Jiren, albo Vegeta. Z tych dwóch rozwiązań byłbym zadowolony, dlatego że Jiren zasługuje na to, bo fakty mówią same za siebie, jest tam najsilniejszym wojownikiem i jeśli ktoś miałby go wyeliminować, to musiałby to zrobić sposobem, a nie czystą siłą. Tak samo jak widzieliśmy, że Goku był blisko tego, żeby wyeliminować Jirena. To znaczy nie wiemy jak blisko, bo nie wiemy jak trudno Jirenowi było wrócić. Widzieliśmy, było pokazane, że Jiren w zasadzie bez żadnego problemu wrócił na arenę. Także jeśli Jiren miałby być wyeliminowany, to według mnie tylko sposobem, a nie różnicą w czystej sile. No a Vegeta wiadomo dlaczego miałby wygrać, bo mu się to po prostu należy, bo jestem jego fanem no i to są właściwie wszystkie powody. No i też ma dobre życzenie. Zresztą widzieliśmy jak Jiren w końcu pokazał odrobinę swojej prawdziwej mocy, to aż Blue się przestraszyło i To mówi samo za siebie. Kolejnym momentem było jak Goku przyjął serię ciosów, będąc w swojej bazowej formie i stał w ten sposób. I co wszyscy myśleliśmy? Znaczy, nie wszyscy, bo w zapowiedzi było widać dalej, że będzie w Kaiokenie i Blue. Więc że Ultra Instynkt by się załączył, to raczej z samej zapowiedzi odcinka by wynikało, że to się nie stanie. Ale jak już stał w tej swojej pozycji, wiecie, opuszczona głowa, wszyscy wyczekują na te trąby. To co robi Goku? Jiren, jesteś zajebisty. A nie, Goku, nie. Miałeś włączyć trąbki. Dobra, przechodzimy teraz do transformacji Vegety i do jego nowej formy. Czuję trochę niedosyt co do samej transformacji. Była ona może nie przyćmiona przez Goku, bo fajnie to wyszło, jak razem się transformowali, ale trwało to jak na to, że była to nowa forma. W porównaniu do tego, co widzieliśmy do tej pory, kiedy nowe formy się pokazywały, no to troszeczkę było to mało spektakularne. Najśmieszniejsze jednak było to, że Vegeta, kiedy się denerwował i kiedy się przemieniał, myślał o Kabbie, a nie o swojej rodzinie. Ktoś napisał na Reddicie, że Kabba jest jak syn, którego Vegeta nigdy nie miał.
Co Trunks? Zabolało trochę. Trunks jakby usłyszał ten pocisk, to chyba musiałby wziąć senzu. Widzimy dalej, że Vegeta mówi w trakcie transformacji, że w zasadzie normalnie zachowuje się po transformacji, więc wątpię, że jest... Znaczy wątpię. Jestem przekonany, że nie jest to Ultra Instynkt. Jestem też, może nie przekonany, ale skłoniłbym się ku takiej tezie, że nie jest to wymasterowana wersja Super Saiyana Blue. A jeśli jest, to różniąca się od tej, która była w mandze, bo widzieliśmy, że w mandze wymasterowane Super Saiyan Blue charakteryzuje się tym, że widzieliśmy w mandze, że użytkownicy tej formy, w zasadzie to je tylko Vegeta do tej pory jej używał, jeśli dobrze pamiętam, charakteryzują się tym, że nie emitują aury, co zwiąże się z tym, że po prostu są w stanie skondensować tę całą swoją energię w sobie, przez co zwiększyć potencjał mocy, potencjał całej formy, nie? Tutaj widzieliśmy, że aura się pokazywała, ale jaka różnica była w tej formie? Co wiemy na temat tej formy? Vegeta na tym kadrze, na którym był pokazany tuż po transformacji, miał dużo większe barki, dużo większe mięśnie, troszeczkę przypominające tę ulepszoną formę pierwszego Super Saiyana, bo tam chyba były dwie jakieś takie stopnie tego Ultra Super Saiyana. Nie są aż takie ogromne te mięśnie, ale widać znaczną różnicę. Co wiemy dalej? Piccolo powiedział, że jest to boundless energy, czyli bezgraniczna energia. Daishinkan powiedział, że Vegecie udało się również przebić przez jego skorupę, uwalniając swój głęboko ukryty potencjał. Jest to w zasadzie takie samo określenie, które wystąpiło przy Ultra Instynkcie Goku. Jeśli miałbym stawiać na to, jak to można przedstawić, powiedziałbym, że ani nie jest to wymasterowany Super Saiyan Blue, ani nie jest to Ultra Instinct, jest to może coś w stylu uwolnienia pełnego potencjału formy. To, co jest zauważalne, to, że Goku przetransformował się przy fizycznym wyczerpaniu, w zasadzie będąc nieświadomym, jego ciało się przetransformowało, a Vegeta zaś przetransformował się przy, jeśli można to tak ubrać słowa, psychicznym wyczerpaniu, kiedy zaczęły działać w nim emocje. Są to dwa różne czynniki, które jakby spowodowały te transformacje, więc nie wiem, czy... No na pewno mają w sobie to wspólnego, że Goku i Vegeta przekroczyli swoje limity, ale jeśli chodzi o jakąś oficjalną nazwę, której jeszcze nie ma, czy o dokładniejsze wytłumaczenie tego, co się działo, jeszcze bym się o to nie pokusił. No i cóż, zobaczymy w przyszłym odcinku, jak to będzie wyglądać. Jeśli chodzi o poziom mocy i jakbym miał określić to, jak silna jest ta forma, myślę, że ta forma może stawiać Vegetę na poziomie Goku z Kaiokenem, także póki co jest to dosyć satysfakcjonujące. No i nie wiem, czy widzieliście też ten przerobiony kadr z endingu, który ktoś przerobił na Reddicie, dodał Vegecie czarne włosy. To było domniemanie, że te włosy są pokolorowane na takiej zasadzie, żeby nie zdradzać jeszcze wszystkiego w odcinku, bo wiemy, że na przykład ta animacja z openingu, gdzie Goku walczy z Jirenem, wiemy, że w openingu walczy w swojej bazowej formie, a potem w odcinku 110 była użyta znów, tylko że Goku był przemalowany na Ultra Instinct. Także wiemy, że to, co jest jakieś oficjalne animacje, które wychodzą w endingu czy w openingu, mogą jeszcze ulec zmianie, także na takiej podstawie jest, że tak powiem, przemalowany ten kadr. No ale widzieliśmy, że Vegeta w takiej formie niebieskiej już się pokazał, także nie wiem, czy jest to jeszcze aktualne. A jeszcze taka krótka myśl, wydaje mi się, że na początku nowego endingu, jak Goku i Vegeta kopią i uderzają w te niebieskie aury, może to być jakaś odznaka, że odchodzą od Super Saiyana Blue, czy że Super Saiyan Blue nie jest już wystarczający, czy że przekraczają własne limity. Jest to taka raczej dosyć oczywista myśl, ale chciałbym to też tutaj wtrącić. Co do przyszłego odcinka, to będzie to ten, w którym Frieza ponoć będzie chciał zdradzić 7 wszechświat. Jeśli miałbym krótką predykcję na ten temat powiedzieć, to tak jak już mówiłem wcześniej, tak jak powtarzałem, według mnie będzie to tylko próba przechytrzenia Dyspo, żeby Dyspo mu zaufał, jednak wątpię, żeby się to udało. Chociaż opcja zdrady Frizy jest dużo bardziej ciekawa. Wtedy byłoby 4-4. No oczywiście te kadry Gohana, które tutaj widzimy na zapowiedzi, napawają optymizmem. Oczywiście śmieję się, bo wiem, że to wszystko może ulec zmianie, no i w takich walkach te klatki też nie są dopracowane, to co widzieliśmy na przykładzie Dyspo. Ale mem to mem. To wszystko, co miałem Wam do powiedzenia. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie o zostawieniu oceny i zapraszam do kolejnych filmów. No i widzimy się na live'ach. Na razie, cześć. Dziana.